Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Temat dzisiejszego filmu: narcyz chce sprowadzić cię do swojego poziomu i chce pociągnąć cię za sobą. Dzisiaj będą ładne zdjęcia, ładne obrazki, piękne obrazki, przynajmniej na początku. Przynajmniej na początku, bo chcę wam powiedzieć, jak to jest właśnie z tym, jak to narcyz powoli leci z nami w dół. Do pewnego czasu powoli. To jest tak, że narcyzi na początku są wspaniali, potrafią się świetnie zaprezentować, potrafią dobrze się dostroić do człowieka, potrafią być bardzo podobni do tego, bo chcą uzyskać zasilanie, chcą uzyskać poczucie takiej swojskości. To jest ktoś tak podobny do mnie. Tak sobie narcyz będzie fantazjował, jak będzie widział osobę empatyczną. Empatyczną, taką refleksyjną, która będzie chciała współczuć mu. No i wtedy to będzie super, cudownie. Te schody pałacowe właśnie to pokazują. Ale to nadal są schody. Może jest pałac, może tam widzicie, są piękne jakieś kandelabry, jakieś sztukaterie, czerwony dywan, w ogóle no cudo jest, tak? To jest początek z narcyzem. Ale zobaczmy, co dalej. Dalej już jest troszeczkę gorzej. Tak, z czasem idziemy w dół, cofamy się, być może nawet cofamy się tyłem, być może nawet nie wiemy, dokąd idziemy. Być może nadal widzimy, że tam coś w górze jest, ale to jest generalnie ładnie. Tutaj, wiecie, szerokie schody są, tutaj jakieś nawet kolumny, alabaster, coś tam jest pięknie nadal, ale zobaczmy, co dalej jest, jak przestajemy z osobą narcystyczną dalej. Jeszcze dalej, co dalej? No tutaj się zaczyna robić dziwnie, bo się to zaczyna robić, jakby to być automatyzm jest taki, że już my sami nie schodzimy, ale wręcz nas ściąga. I tutaj jest tak, że energie narcyza obniżają wibracje. Nasze wibracje się obniżają, zaczynamy tracić jakby troszkę grunt pod nogami, bo się okazuje, że jesteśmy na schodach, tylko że ruchomych. I one same nas jakby ściągają, poza tym są już o wiele węższe. Tam może nadal jest jakiś piękny wystrój wnętrza. No nie spodziewamy się jakby złego czegoś, prawda? Ale powolutku to się zaczyna tak, samo się dziać zaczyna. Okazuje się, że zaczynamy wchodzić w obszary piwniczne po jakimś czasie i że tutaj te schody już nie są aż takie wystawne. Te wnętrzne może jednak nadal jakoś tam wyglądać, chociaż te schody już, jak widzicie, nie są takie piękne. No nie wiem, co to jest, no ale to no zobaczmy. I to jest takie gotowanie żaby. Narcyz gotuje żabę na schodach i w dół, i w dół, i w dół, bo to jest linia, łuk zstępujący. Łuk, czyli duchowa linia taka od wyższych wibracji ku niższym i niższym i niższym i niższym. No i z tych wielkich, wspaniałych pałacowych wnętrz trafiliśmy już do obszaru piwniczego. Może ta piwnica jest nadal ekskluzywna, nadal jest to, wiecie, takie wnętrze coś. My się nie burzymy, bo to jest nadal coś, tak? Ale okazuje się, że w pewnym momencie się zaczyna robić dosyć sztywno. Zaczyna się dosyć sztywno robić i nasze jakby przeżycia, nasze odczucia zaczynają nam troszkę uwierać. Zaczynamy się robić zaniepokojeni. Tutaj mamy dużo betonu, tutaj jest taka sztywność, właściwie no już
nie możemy powiedzieć, że tak nie za bardzo chcemy. Tutaj jakby mamy poczucie wymagania, tak? To jest coś takiego jak psychologowie mówią FOG, czyli taki akronim, że to jest, po polsku się FOG nazywa, to jest mgła. A te cząstki akronimu to jest FEAR, czyli strach, fear. Tak, lęk, strach, fear. I narcyz właśnie ma zamiar w nas wywołać taki strach, taki chaos, żebyśmy czuli chaos, żebyśmy byli bez pokoju wewnętrznego, żeby ten spokój wewnętrzny nam zburzyć, bo będzie nami się łatwo manipulować wtedy, kiedy narcyz i jego siły, które tam w sobie nosi, kiedy się do nas dobiorą, a my będziemy umocnieni w spokoju, w tym, żeby dobrze nam się działo, no to będzie trudno. A tak, jeżeli zdołają nas sprowadzić do swojego poziomu, do poziomu strachu wewnętrznego, do chaosu wewnętrznego, to jest obligation, czyli zobowiązanie, poczucie zobowiązania, że no my jakoś musimy, tyle już z tym narcyzem przeżyliśmy, no to jesteśmy zmuszeni, jesteśmy zobowiązani być z nim, musimy, coś mu jesteśmy winni, tak? Winny jesteś, czy winna jesteś temu narcyzowi. To jest obligation, to jest zobowiązanie. I to jest tak, że te poczucia właśnie zobowiązania, lęku, strachu, chaosu, to są niskowibracyjne odczucia i w obszarze odczuć, w obszarze, w którym mamy bardzo, bardzo niewiele kontroli nad sobą, ponieważ są to obszary automatyczne. Są to obszary, które są bardzo podatne na programowanie od środowiska. I jak widzicie, środowisko się zmieniło, że to już nie ma takich wspaniałych wnętrz, to już nie ma takich wspaniałości jakichś cudownych, ale w pewnym momencie zaczęło się robić trochę nieprzyjemnie nawet, tak sztywno, tak nie za komfortowo, prawda? Bo to już tutaj nie ma żadnych jakichś ozdóbek, po prostu są schody takie betonowe, prawda? Tutaj nie ma wspaniałości. No i guilt jeszcze. FOG, guilt, G jak guilt, czyli poczucie winy. Poczucie winy. Nagle z dziwnym powodem jakimś narcyz okazuje się, że ma poczucie, że on ma uprawnienie do czegoś, że my wobec niego mamy jakieś zobowiązania, a jeżeli nie spełniamy, jeżeli nie chcemy, no to powinniśmy się czuć winni. Tak? Czy mieliście takie odczucia? Czy tak właśnie to zaczęło działać? Jeżeli tak, zapraszam do podzielenia się w komentarzu, bo te filmy to robię dla osób wysoko wrażliwych, które mają kłopoty z narcyzami i z własną straumatyzowaną duszą, które się interesują duchowością. Niektóre osoby mogą uważać te filmy za niewłaściwe albo nieodpowiednie, a ja zapraszam do komentowania, ponieważ bardzo mi to jakby sprzyja w robieniu filmów, że dziękuję za te komentarze, jestem wdzięczny, bo raz, że widzę, że coś to znaczy ten film, a poza tym inne osoby również mają poczucie, że nie są osamotnione w tej drodze.
I to jest niestety na początku, to jest droga w dół. Droga w dół, jak widzicie. A, jeszcze zapomniałem. Dziękuję za wsparcie dla kanału. Droga w dół jest, ale to nie znaczy, że my zawsze musimy tam być. To jest kwestia, kiedy my się obudzimy. Kiedy my zrozumiemy, że jest kłopot, że w naszym życiu jest kłopot. To jest ciężki kawałek chleba to zrozumienie tego. To nie jest tak łatwo. To tak jak mówię, to jest gotowanie żaby. I to może być po iluś miesiącach, po iluś latach może to być. Albo to nawet u niektórych ludzi jest po prostu już za późno na jakieś zdecydowane ruchy wręcz życiowe. Natomiast przebudzenie i praca nad sobą jest zawsze wartościowa. Zawsze. Oczywiście to jest kwestia też pewnej żałoby. To znaczy, jeżeli przeżyliśmy jakieś lata ciężkie, ileś ciężkich lat właśnie z degradacją taką naszego życia, to my możemy pamiętać, że było lepiej, a teraz jest gorzej i coraz gorzej i coraz gorzej. I możemy mieć żal, możemy mieć urazę, możemy mieć cały zestaw odczuć cierpienia z tego okresu, kiedy byliśmy uwiązani wręcz do narcyza. To nie jest proste, bo niestety, ale osoby narcystyczne programują ludzi. Programują na to, żeby być z nimi, żeby się dopiąć do nich. Osoby narcystyczne odwołują się do naszych dusz, że tak jak wiecie, tutaj było tak pięknie, no to dusza nasza mówi, o jak wspaniale, to ja chcę do tego narcyza, to ja chcę po tych salonach się przechadzać, chcę wśród tych wspaniałych dekoracji być, jak to ładnie, no dusze tak potrafią być takie naiwne, że myślą sobie, że to tak będzie, a to jest po prostu przynęta. I z czasem po prostu jest coraz gorzej. I w pewnym momencie dusza mówi, ale o co chodzi? Co tutaj w ogóle się dzieje? Co tutaj się dzieje? Gdzie ja jestem? Tak było fajnie. Dusza sama nie będzie mieć refleksji. Sama wasza dusza, czy podświadomość, to nie zależy od tego, jak to nazwiecie. Sama wasza dusza nie będzie mieć refleksji, co tu się stało. Ona potrzebuje waszej refleksji. Bo dusza jest po prostu takim automatyzmem. To jest taki automat, taki autopilot życiowy, a narcyz i jego duchowi opiekunowie bardzo dobrze potrafią grać na tych klawiszach tego automatyzmu, tego autopilota. I ciągle w dół, i ciągle w dół. No, niestety, narcyz ma taki pociąg. To jest jego los. To nie jest nasz los, to jest jego los, tylko że my za pomocą naszej duszy możemy się skleić tam, po tamtej stronie możemy być. I teraz wiecie, my możemy słyszeć tutaj różne dobre rady, no ale po co ty z nim jesteś? Po co ty z nim jesteś? No przecież masz swoje życie, no to żyj tym życiem. To się bardzo łatwo mówi. Natomiast te osoby nie są kompetentne w dawaniu takich rad, ponieważ nie wiedzą, na czym polega uwiązanie traumatyczne, czyli na coś, co się nazywa trauma bonding. I ta trauma wcale nie dotyczy jakiegoś pojedynczego, dużego wydarzenia, tylko może dotyczyć wielu pojedynczych wydarzeń, nawet czasami drobnych, i tak coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Zwłaszcza, że po stronie narcyza nie ma współczucia. Tam nie ma współczucia, nie ma
zrozumienia dla tej osoby drugiej. Tam jest współczucie dla siebie. Tam jest egoizm, totalny egoizm. I dlatego będzie nas chciał ten narcyz ciągać za sobą w dół i w dół, ponieważ on czuje się uprawniony. Czy ona. I po tamtej stronie nie ma refleksji, co się z moim życiem stało. Nie ma. Tam jest degradacja. I na nieszczęście ten narcyz będzie nas jeszcze głębiej chciał wciągnąć. Zobaczcie, to już nie przypomina w żaden sposób wspaniałych pałaców. Te schody to po prostu jakieś zejście do starej, brudnej, mrocznej, wilgotnej piwnicy. Do jakichś podziemi, do jakichś lochów. Narcyz się nie wyrwie z tego. Tam nie ma refleksji. Przykładowo taka osoba narcystyczna może pić alkohol, może być uzależniona od różnych rzeczy, ale nie będzie podważać tego. Nie będzie, bo to jest poza możliwością takiej osoby. Osoba, która jest przy tej osobie narcystycznej, będzie rwać włosy z głowy, gdzie ja jestem. Co tu się porobiło? Ale osoba narcystyczna nic z tego sobie nie będzie robić. Nic. Będzie jedynie to będzie mieć większe poczucie uprawnienia, że jeszcze więcej mam prawo się litować nade mną. No zobacz, jak to życie się ze mną obeszło. Ileś lat temu było tak wspaniale. Jeszcze sam pamiętasz, że było tak dobrze. Jeszcze tych kilka lat temu, no zobacz, jeszcze tych kilka lat temu, no chociaż było świetliście, chociaż były balustrady ładne z drewna przy tych schodach, tak? Jeszcze kilka lat temu. Zobacz, pożałuj mnie, ale zobacz, jak się ze mną życie obchodzi. Gdzie ja jestem? Tak może dusza narcyza wręcz żałować siebie, ale nie będzie mieć refleksji. Nie. Coraz niżej i coraz gorzej. Aż w pewnym momencie zaczyna tonąć wręcz. Zaczyna się coś już nie do życia. To jest już obszar, w którym życie zamiera. Nie ma tlenu, żeby nawet oddychać. I narcyz tam będzie szedł, bo to jest łuk zstępujący. Powoli, co prawda, ale będzie. I co gorsza, już na tych ostatnich stadiach już nie będzie żadnego zanęcania. Już nie będzie, tam będzie bezwzględność wobec ofiary. Wobec osoby empatycznej, która jest współczująca, nie będzie żadnej taryfy ulgowej, będzie wspinanie się po plecach tej osoby, która tak chciała pomóc temu narcyzowi, która została wręcz zaprogramowana przez tego narcyza, żeby być przy nim, czy przy niej. No przecież, no tak mi ciężko, no nie pomożesz mi, zobacz, no takie branie na litość, no zobacz, weź mi pomóż, no czemu, zobacz, no sam się tak unurzałeś, ty ze mną jesteś, zobacz na siebie, jak ty wyglądasz, zobacz, ledwo żyjesz. A kto mi to zrobił? No narcyz mi to zrobił, ale narcyz nie będzie brać na siebie odpowiedzialności, tak? Także jeżeli narcyz chce zejść tam pod wodę, już po tych skorodowanych, starych stopniach pod wodę, gdzie w ogóle nie może oddychać, gdzie nie ma życia dla człowieka bez dodatkowych jakichś urządzeń, tak? To my nie musimy tam być z nim. Naprawdę nie musimy. Tyle, że to nie jest łatwe. Że pozostanie chociażby ponad tą wodą, żeby mieć chociaż to
powietrze jakie takie, ale żeby móc oddychać, to już to czasami jest trudne. Tutaj jest ważne, żebyśmy zdobyli wiedzę, z kim my mamy do czynienia, gdzie to nas prowadzi. Jak takie filmy oglądacie jak ten, to mogę wam pogratulować, że jesteście na dobrej drodze. Że chcecie się odłączyć od tych dramatycznych, złoczynnych kierunków. Chcecie się odłączyć, no to świetnie, brawo. Naprawdę nie musimy być złączeni z tymi osobami. To będzie nas kosztować, czy to nas już zaczęło kosztować mnóstwo pracy nad sobą. Mnóstwo. I będzie dalej nas dużo kosztować i czasu, i refleksji, i zastanowienia, bo to samo nie odchodzi. Sam narcyz to jak gotowana żaba, że po prostu narcyz sam siebie sprowadza coraz niżej, bo tak jest. Ale my nie musimy być z nim aż tak nisko. Nie musimy. Możemy przez pracę nad sobą zwiększać dystans od narcyza. Powolutku odwoływać się do góry, do wyższych jaźni, do aniołów opiekuńczych, do Boga, czytać, słuchać różne treści psychoedukacyjne, czyli takie, w których uczymy się, o co tu chodzi, z czym mamy do czynienia, z kim mamy do czynienia. I powolutku się wycofujemy z tego niskiego świata. Powolutku wracamy do jakiego takiego życia. Nie będzie od razu różowo, nie będzie od razu wspaniale. A przynajmniej w większości przypadków. Jeżeli rzeczywiście macie to nieszczęście bycia właśnie tak zaprogramowanymi, jak ta żaba w coraz gorętszej wodzie, to wasze struktury neuronalne były poddane właśnie przez wiele czasu, przez długi czas były poddane programowaniu takiemu troszeczkę i jeszcze troszeczkę i wzmocnienie przerywane, żeby utrzymać zachętę, żeby utrzymać zainteresowanie. I teraz to jest potrzeba, żebyśmy my sami zauważyli powagę tej sytuacji, żeby tak gotowana na wolnym ogniu żaba zaczęła myśleć, żebyśmy zaczęli się patrzeć na siebie i mieć dla siebie chociażby litość, a więcej, żebyśmy mieli miłość dla siebie, żebyśmy dla siebie mieli to współczucie, to współodczuwanie dla siebie, bo my jako ofiary bardzo często mieliśmy przez wiele lat, niektórzy wręcz od dzieciństwa, od wczesnego dzieciństwa, mieliśmy współczucie, współodczuwanie z rodzicami. Wiele osób miało nadużycie właśnie narcystyczne już jak to mówią, w kołysce. Już wtedy małe dziecko potrafi robić dobrze swojemu rodzicowi, matce, ojcu, żeby tylko było dobrze, żeby tylko nie krzyczeli, żeby tylko nie byli tacy nachalni, żeby tylko dali trochę spokoju. A zwłaszcza osoby, które mają, dajmy na to, spektrum autyzmu albo jakieś inne trudności właśnie na poziomie neurologicznym. To są osoby, które bardzo często mają dużą nadwrażliwość i w tym momencie narcyz, który zasiewa chaos w swoim domu, to jest przerażające. To jest przerażające i to programowanie mogło właśnie
bazować na przerażeniu jeszcze od dzieciństwa. A dzieciństwo wiecie, że jest na pięknych, czystych, świetlistych energiach często. Tam jak dziecko przychodzi, to dlaczego tak ludzie się zachwycają dziećmi? Dlaczego się małymi zwierzątkami zachwycają? No bo tam są wspaniałe energie. I teraz jak Jezus mówi, jeżeli chcecie się osiągnąć stan Królestwa Bożego, to musicie się stać jak dzieci. Nie mówi, macie się stać dziećmi, bo się nie staniecie dziećmi. Nie wejdziecie do łona swojej matki i narodzicie na nowo. Nie, nie, nie. Jak dzieci macie się stać? Czyli potrzebujemy odzyskać swoje czyste, świetliste wibracje. Ale to jest czasami bardzo daleka droga, jak mamy długotrwałe relacje z narcyzem. Niemniej jest to możliwe. I do tego was dzisiaj zachęcam. Nie musicie pogrążać się z osobą toksyczną. Nie musicie. To nie jest obowiązek. Tyle, że trzeba się samemu do tego przekonać. Ja was do tego nie chcę przekonywać. Nikt was wręcz nie powinien do tego przekonywać. Ale zachęcać już tak. Zachęcam was do tego, żebyście sami się przekonali. Żebyście sami sobie udowodnili, że jest to możliwe. Bo tylko wy sami możecie sobie poprawnie i skutecznie udowodnić cokolwiek w swoim życiu. Jak coś osiągniecie, to właśnie sobie to udowodnicie, że to było do osiągnięcia. Natomiast te wszystkie dobre rady wujków, którzy mówią, no przecież wiesz, no możesz zdecydować. Tutaj nie o decyzję chodzi, bo to zwykle ludzie myślą sobie o intelektualnej decyzji. To jest o wiele większa praca. O wiele. Potrzeba naprawdę dużo pracować z emocjami, z uczuciami. To, co ja tutaj mówię na kanale, to są ledwie ochłapy tej pracy. Trzeba pracować praktycznie naprawdę porządnie, dopiąć się do własnego przeżywania, zobaczyć, gdzie są obszary zranień, co mi się stało, kto mi to zrobił, w jakich sytuacjach, dlaczego tak się dzieje, jakie odczucia mam z tym związane i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę głęboka, duża praca. Niemniej bardzo do niej zachęcam. Bardzo. Bo tutaj ten pierwszy slajd naprawdę jest do czego dążyć. Naprawdę. Natomiast te ostatnie rzeczy, te ostatnie sprawy, które tam dotyczą narcyza i jego losu, mogą nie być nasze. Mogą. To nie znaczy, że będą. To jest tylko możliwość. I wy sami możecie to sobie udowodnić. Możecie dopracować się do tego. Dogrzebać, doszukać się w swoim własnym życiu. Żeby wam było dobrze, spokojnie, radośnie, miło. Żebyście mieli bardzo przyjemne, bogate, pełne sensu, miłości, przyjaciół życie. I tego wam życzę. Także mam nadzieję, że wam ten film dzisiejszy coś pokazał i do czegoś pozytywnego was zachęcił. To tyle. Pozdrawiam.